na pociągi regionalne z tego względu, że były po prostu dwukrotnie tańsze ponad. I co jest fajne, że to była pierwsza podróż pociągiem Umita. Pożyczyliśmy sobie autko na 2 dni, żeby pojeździć po Toskanii i tam zepsuło się auto, także nawet nie możemy wyjechać, słuchajcie. Krążyliśmy, ale chyba udało nam się dojechać w wymarzone miejsce Umita. Cała, słuchajcie, podróż została tak zaplanowana, żeby zobaczyć właśnie to miejsce, a jedziemy zobaczyć miejsce, gdzie kręcono Gladiatora. Film Gladiator. Jest pięknie. Zobaczcie. Przez większość drogi towarzyszyła nam mgła i myśleliśmy, że nic nie uda nam się zobaczyć. Ale jest. Droga Gladiatora. Kto oglądał film? Kto jest fanem? My name is Maximus Decimus Meridius. Brawo! Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, dlatego że ołtarz zrobiony jest z kamienia. Wydaje się, że ten kościół jest jakiś stary. Muszę sprawdzić w internecie, bo nawet nie wiedziałam, że tutaj przy scenie Gladiatora znajduje się taki ciekawy kościół. Nie ma niestety żadnego parkingu. Staje się na poboczu, ale spójrzcie, ile samochodów tutaj jest. I mieliśmy dobry timing, jak to Umit mówi, bo po nas pojawiło się mnóstwo osób. To jest nasz hotel. Wybraliśmy takie budżetowe, ale ten nam się strasznie spodobał, właściwie mi, bo Umit nie wiedział, że taki wybieram. I na jedną noc zdecydowaliśmy się na coś wyjątkowego. Znajduje się tutaj również winiarnia, sklep z winami i sklep z oliwą z oliwek. Cudowne miejsce. I już dojechaliśmy, ale jestem szczęśliwa. Idziemy teraz znaleźć recepcję. Nasze miejsce do spania jest gdzieś indziej, na dole, ale szybciutko zrobimy taki obchód tutaj. Szkoda, że zostajemy tylko jedną noc. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Zobaczcie. Można tutaj kupić wina. Merhaba. Hello. Na przywitanie dostaliśmy no ja dostałam lampkę wina, a Umit dostał lemoniadę. Cóż za cudowne miejsce. Słuchajcie, jestem w niebo wzięta. Umit też jest bardzo zadowolony. Dostaliśmy właśnie wino, które oni tutaj produkują. Można było sobie wybrać różne. Ja wzięłam różowe i jest naprawdę doskonałe. Kupiliśmy 2 wina. Szkoda, że nie mamy więcej kilogramów, bo byśmy zabrali więcej ze sobą. I nawet w dobrych cenach były, bo po 14 euro zapłaciliśmy, także super. Cudowna pogoda nam się trafiła. To za ten Rzym. Ooo!
restauracji jesteśmy poza sezonem i pani powiedziała, że dali nam lepszy pokój, no bo nie ma za dużo gości, także siewasz bebeim. Orda. Wow. Grano. Pokój grano, czyli pan nam powiedział, że to są właśnie winogrona. Tak wygląda hall. A tak wygląda nasz pokój. Zaraz zobaczymy. Wow. Wow. Jezus, jaki mamy piękny widok z okna. Boże, jak ja bym tu chciała zostać. Wow. Czemu tylko jedna? No, o Jezus. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Nawet mamy kapciuchy, wszystko. Jestem szczęśliwa. Mega, mega, mega. Nawet się nie spodziewałam czegoś takiego. Wow. Popatrzcie na te widoki, no po prostu rewelacja, Boże. Ja chcę tutaj zamieszkać. Gdybym nie mieszkała w Turcji, to na pewno bym przyjechała do Włoch, bo kocham Włochy. Jest bosko, po prostu jest bosko. Zapraszamy do Toskanii! Szukamy restauracji otwartej, ale mam wrażenie, że wszystko jest zamknięte. Jesteśmy teraz w miasteczku Pienza i jest naprawdę przepiękne. Są takie malutkie uliczki, jest jakiś kościół z tego co widzieliśmy, przepiękny widok z niego, tylko wszystkie restauracje są zamknięte, nic nie możemy znaleźć. No, znaleźliśmy w końcu jakąś restaurację. To nie jest ta, którą chcieliśmy, ale musimy coś zjeść. Mam nadzieję, że będzie pyszne. Jak to pięknie wygląda, nie wiem co to jest, ale po prostu zjadłam to całe. Dzień dobry, witamy się z Wami z Toskanii. Jestem zachwycona tym hotelem. Na pewno, gdybym tutaj przyjechała po raz drugi, to ponownie bym się zatrzymała. Zobaczcie, tam nawet jest basen i to z jakim widokiem. Widok z drugiej strony. Przyjechaliśmy zdać klucze
i przejście po ogrodach. Ten budynek pierwotnie został wybudowany bodajże w 1215 roku. Potem oczywiście przeszedł renowację. Na początku było to miejsce takie strategiczne, obronne, no a później budynek przeszedł w ręce właścicieli prywatnych, którzy zrobili tutaj właśnie winnicę i hotel. Spójrzcie na to! Jak tu pięknie jest! Przyjechaliśmy do miasta Pitigiano. Nie jest to takie popularne miejsce, a zobaczcie, nie wiem czemu, bo jest cudowne i jest, słuchajcie, utworzone na skale tufowej. To Wam może się kojarzyć z Kapadocją w Turcji, czyli skały powstałe po wybuchu wulkanu. Pierwszego dnia mieliśmy ogromnego pecha. Wczoraj też troszeczkę mieliśmy pecha, ale sumarycznie do pogody mamy naprawdę szczęście, w sensie takim tutaj we Włoszech, dlatego że wczoraj jak jechaliśmy do Toskanii, to cały czas jechaliśmy we mgle, a jak dojechaliśmy do tej drogi Gladiatora, to wyszło słońce. Dzisiaj jechaliśmy w deszczu, a jak dojechaliśmy do miejsca docelowego, to ten deszcz przestał padać. Mam nadzieję, że tak się utrzyma, a my w ogóle dzisiaj jesteśmy w strasznym biegu jak zwykle, bo chcemy jak najwięcej rzeczy zobaczyć. Podoba mi się to miasteczko, jest takie uporządkowane, są wyznaczone drogi dla pieszych, miejsca parkingowe, wszystko jest takie czytelne, czyste. Do you smell? Ale pięknie pachnie, ktoś jedzenie przygotowuje. Choinka. Tu pewnie urząd miasta. Jestem po śniadaniu, ale tak pięknie pachnie, że chętnie bym się skusiła. Zobaczcie, jaki tutaj mamy piękny widok. Najpierw tu Wam pokażę. Teraz dalej. Ale cudownie. Mięsko się suszy. Będzie mi tego najbardziej brakowało. Cudowne miejsce. Jak będziecie się gdzieś tutaj w okolicy wybierać, to wstąpcie na chwilę. Idziemy zobaczyć synagogę. Jakie śmieszne te schody. Jesteśmy zachwyceni tym miejscem. Po prostu tak nam się podoba, że stwierdziliśmy, że następnym razem koniecznie musimy tutaj spędzić jedną noc. Kolejny kościół. I umyć się wspina.
Bardzo chciałabym spędzić tutaj jedną noc. Myślę, że to przeżycie takie wyjątkowe i na pewno jest to na mojej liście rzeczy do zrobienia w przyszłości. A dzisiaj no niestety biegniemy dalej, dlatego że musimy oddać samochód. Tak prezentuje się całe miasteczko. My gdzieś chyba przyszliśmy. I think we came from here. Teraz jesteśmy tutaj. O, czyli tu jeszcze gdzieś byliśmy, zaparkowaliśmy. Zobaczcie, gdzie teraz przyjechaliśmy. Saturna. Termy. Jest tutaj za darmo, ale znajdują się prysznice, także można za 2 euro wziąć prysznic później. Jaki piękny kolor wody. Wow. Ale cieplutka woda. Zapach nie jest zbyt, słuchajcie, korzystny. Taki siarkowy. Ale wiadomo, że woda ma działanie lecznicze. Trzeba uważać, bo Umit już zjechał. A ja nie mam stroju na sobie i mam nasze dokumenty, wszystko przy sobie, także byłoby źle. Bardzo fajna atrakcja. Umit powiedział, że według niego to chyba było najlepszy punkt programu naszej wycieczki. Akurat w punkt, dlatego że znowu zaczyna padać. Idziemy do samochodu, bo zapłaciliśmy tylko za godzinę za parking i czekają nas, no można powiedzieć, 3 stresujące rzeczy. Pierwsze to powrót, około 3 godzin. Drugie to zatankowanie do pełna, co wiem, że we Włoszech to trochę inaczej wygląda niż w Polsce i w Turcji. I trzecia rzecz, oddanie samochodu, dlatego że tam w ogóle nie było miejsca parkingowego, także nie wiem, jak to zrobimy. Zobaczcie, jak pogoda się zmieniła. Naprawdę mieliśmy ogromne szczęście. Nasze pierwsze danie we Florencji. Przyszliśmy do restauracji, która ma same oceny 5, a ma ponad chyba 250 ocen. Zobaczcie, crème brûlée. A on za takimi rzeczami wcale nie przepada, także powiedział, że nie ma co tutaj jeść we Włoszech. Spędzamy tutaj tylko jedną noc, a z samego rana mamy pociąg do Mediolanu. A już jesteśmy zmęczeni takim ciągłym bieganiem, gonitwą. Ostatnie śniadanie we Włoszech. Ja wzięłam panini, a Umit wziął pizzę. Wegetariańską. 140 lat to budowano. A teraz jesteśmy z drugiej strony. Przed chwilą byliśmy tam.
Pojechaliśmy, jesteśmy w Mediolanie. Podróż przebiegła bardzo fajnie. Szybciutko jechaliśmy bez żadnych problemów. Oby tak było do samego końca. Ale piękny dworzec. Dobra, teraz musimy znaleźć miejsce, gdzie możemy zostawić swoje bagaże. 3 razy musieliśmy się odbić, żeby w ogóle wyjść z metra, także nie warto wyrzucać, trzeba trzymać do samego końca. Patrzcie, od razu jak się wychodzi, to widać najważniejszy zabytek. O, tam już go widać. Ummity, zachwycony kościołami. Mówisz, że są bardzo bogate i mamy mnóstwo kościołów. Więcej niż meczetów u nich. Bodajże 570 lat to budowali. Kupiliśmy bilety online. Szybciutko, żeby wejść do środka i żeby wejść na górę. No, punkt widokowy. Ale kupiliśmy tańszą opcję, czyli bez windy. Idziemy po schodach. Nie wiem ile ich było, nie pamiętam, było jakieś 200. Także mam nadzieję, że warto. A, zapłaciliśmy 44 euro za 2 osoby. Jakie detale, słuchajcie. Ale to pięknie wygląda wszystko. Damy się jeszcze wyżej. Monika, to jest dla Ciebie kolejna tabletka przeczyszczająca. Idę zobaczyć tam. Nie wiem, czy to będzie widać. Spójrzcie. I ręce mi się trzęsą. Słyszymy samych Polaków i Turków. Chyba wyłapujemy po prostu te języki. Poszliśmy na dół. Wow! Ale to olbrzymie jest. Ale piękne witraże. Przyszliśmy zobaczyć bardzo nietypową rzeźbę. Tam jest giełda. A oto i ta rzeźba. A teraz będziemy biec, żeby coś znaleźć do zjedzenia i musimy później kupić bilety na autobus powrotny. Jesteśmy na lotnisku Bergamo Orio. Tutaj mamy autobusy i idziemy przejść całą procedurę. My za chwilę będziemy wsiadać do samolotu, także chciałam się z Wami pożegnać. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej podróży po Włoszech i do zobaczenia w Polsce. Buziaki, pa pa!